To opowieść o jednym z najtragiczniejszych dni we współczesnej historii Polski. O dniu, który właściwie na zawsze zapisał się w naszej narodowej pamięci. Przyjrzyjmy się więc bliżej wydarzeniom z 10 kwietnia 2010 roku. Właśnie dzisiaj wracamy pamięcią do tamtego wydarzenia. Wydarzenia, które w jednej chwili odebrało życie tak wielu ważnym dla Polski osobom i pozostawiło naprawdę głęboką ranę w całym społeczeństwie. To dzień refleksji i, no cóż, zadumy. 10 kwietnia 2010 roku. Ta data dla wielu z nas jest symbolem. Momentem, w którym czas jakby się zatrzymał. Wracamy więc do tego konkretnego dnia, żeby spróbować zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego. Ale zanim przejdziemy do samej katastrofy, musimy zrozumieć coś absolutnie kluczowego. Cel tej podróży. Bo to nie był, wiecie, zwykły lot służbowy. Miał on po prostu ogromne znaczenie, i historyczne, i symboliczne. No właśnie, dlaczego akurat Smoleńsk? To nie jest przecież jakaś wielka metropolia. Odpowiedź leży głęboko w naszej bolesnej przeszłości. W wydarzeniu, które przez całe dekady było ukrywane, a prawda o nim fałszowana. Delegacja leciała tam, by oddać hołd ofiarom innej, wielkiej narodowej tragedii. Mowa oczywiście o zbrodni katyńskiej. Była to zbrodnia wojenna popełniona na polskich jeńcach wojennych na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego. I co najważniejsze, przez 50 lat ZSRR zaprzeczał swojej odpowiedzialności. Dlatego prawda o Katyniu stała się jednym z fundamentów walki o wolną Polskę. A to, co jest w tym wszystkim naprawdę wstrząsające, to fakt, że zamordowano wtedy kwiat polskiej inteligencji. To nie byli tylko żołnierze zawodowi. To byli też rezerwiści, lekarze, profesorowie, inżynierowie, cała elita intelektualna i kulturalna narodu. Ich strata była po prostu nie do odrobienia. I właśnie tam, by wziąć udział w obchodach 70. rocznicy tej straszliwej zbrodni, leciała polska delegacja. Mieli oddać hołd pomordowanym w Lesie Katyńskim, który znajduje się, no właśnie, niedaleko Smoleńska. A teraz wróćmy już do samego 10 kwietnia. Prześledźmy krok po kroku chronologię wydarzeń, które doprowadziły do tej niewyobrażalnej tragedii. Wszystko zaczęło się rutynowo. O 7:27 samolot wystartował z Warszawy. Niecałą godzinę później był już w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. I wtedy, około 8:35, załoga dostała kluczową informację – ostrzeżenie o bardzo gęstej mgle na lotnisku. To był ten czynnik, który dramatycznie pogarszał sytuację w ostatniej, krytycznej fazie lotu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Widzialność na lotnisku Smoleńsk-Siewierny spadła tak drastycznie, że była dużo poniżej minimum wymaganego do bezpiecznego lądowania. Mówiąc prościej, warunki były tak złe, że zgodnie z procedurami nie powinno się w ogóle podejmować próby lądowania. Mimo to załoga ją podjęła. I tu, według oficjalnych raportów, dochodzi do tej tragicznej sekwencji zdarzeń. Samolot schodzi zbyt nisko, poniżej bezpiecznej wysokości, w warunkach praktycznie zerowej widoczności. To prowadzi do zderzenia z drzewem, co ostatecznie przypieczętowuje los samolotu i wszystkich, którzy byli na jego pokładzie. Skutki tej katastrofy były, no cóż, po prostu niewyobrażalne. W jednej chwili Polska straciła tak wielu swoich przywódców i wybitnych obywateli. Na pokładzie samolotu znajdowało się 96 osób. Wszyscy zginęli. A kiedy spojrzymy, kto był na pokładzie, skala tej tragedii staje się jeszcze bardziej namacalna i przerażająca. Zginął urzędujący prezydent z małżonką, całe dowództwo wojska, kluczowi politycy, urzędnicy. To był cios, jakiego Polska nie doświadczyła od czasów II wojny światowej. Oczywiście, zaraz po katastrofie rozpoczęły się intensywne prace, żeby wyjaśnić jej przyczynę. 2 główne dochodzenia zostały przeprowadzone. Jedno przez stronę rosyjską, a drugie przez polską. I jak widać w tej tabeli, oba oficjalne raporty, czyli ten Rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, w skrócie MAK, oraz Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli KBW-LLP, wskazały na błędy popełnione podczas próby lądowania jako tę główną przyczynę. Chociaż te raporty różniły się w pewnych szczegółach, to oba koncentrowały się na działaniach załogi w tych ekstremalnie trudnych warunkach. Polski raport zgadzał się co do tego, że bezpośrednią przyczyną było zejście samolotu zbyt nisko. Ale polscy eksperci zadali fundamentalne pytanie – dlaczego tak się stało? I zidentyfikowali cały szereg czynników, które Rosjanie zupełnie pominęli.
I to jest ta zasadnicza, absolutnie kluczowa różnica, bo o ile raport rosyjski wskazywał palcem wyłącznie na pilotów, to polska komisja dowiodła, że to nie jest cała prawda. Wykazała, że ogromny udział w tej tragedii miały też błędy rosyjskich kontrolerów lotu, którzy podawali załodze mylne dane. A do tego doszedł fatalny stan oświetlenia i sprzętu na samym lotnisku. I tu warto podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, w której obie komisje były absolutnie zgodne. Stwierdzono, że samolot był sprawny technicznie. Wykluczono więc usterkę jako ten czynnik, który zapoczątkował całą tragiczną sekwencję zdarzeń. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że te oficjalne raporty nie zamknęły sprawy dla wszystkich. Przez lata katastrofa była tematem niezwykle gorących sporów, i politycznych, i społecznych, a w debacie publicznej funkcjonowały również inne hipotezy na temat jej przyczyn. A żeby wszystko było jasne, informacje, na których oparliśmy to opracowanie, pochodzą z ogólnodostępnych artykułów na Wikipedii. Linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie. Dla naprawdę wielu osób był to moment absolutnego szoku i niedowierzania. Taka chwila, którą niemal każdy pamięta. Gdzie był, co robił, kiedy po raz pierwszy usłyszał tę tragiczną informację. Jakie wspomnienia czy myśli wywołuje to wydarzenie dzisiaj? Warto podzielić się swoimi refleksjami w komentarzach, bo wspólna pamięć to chyba najważniejszy hołd, jaki można oddać wszystkim ofiarom. Pamiętajmy,